Cześć, witam Was serdecznie. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób można poprawić jakość każdego z tych mikrofonów, które tutaj widzicie w kadrze. Pokażę Wam to na przykładzie DaVinci Resolve i zakładki audio. I czego będę używał dzisiaj do nagrywania? Przede wszystkim mam mikrofon biurkowy Boya BY-PM700, konkurent Blue Yeti, który jest podłączony do laptopa i tutaj wszystko nagrywa się w Audacity. Pod szyją mam mikrofon krawatowy Boya BY-M1, który jest mikrofonem na kablu wpiętym do telefonu. Następnie mamy mikrofon typu Shotgun, który jest umieszczony na aparacie i to jest Boya BY-MM1+. Także w swoim nagraniu wykorzystam mikrofon wbudowany w Canona R5 i aparat jest oddalany około 2 metry ode mnie. Dla porównania pokażę Wam, jak brzmi dźwięk nagrywany tutaj przez mikrofon Sennheiser MKH8050 i ten dźwięk jest nagrywany do zewnętrznego rekordera w 32 bitach. Jakość tego mikrofonu powinna być najlepsza w stosunku do tych wszystkich mikrofonów. Oczywiście musicie pamiętać o tym, że każdy z tych mikrofonów w różnych miejscach i przy różnym ustawieniu będzie nagrywał zupełnie inny dźwięk i w czasie obróbki w DaVinci Resolve każdy z tych mikrofonów trzeba potraktować indywidualnie. Jesteśmy już w DaVinci Resolve. Na timeline'ie ułożone mam już po kolei mikrofony, każdy na osobnej ścieżce, żebym mógł nakładać osobno na każdy z nich efekty. Jeżeli mam czasem zbyt ciche nagranie, normalizuję ścieżkę przed jakąkolwiek obróbką. Robimy to klikając prawym przyciskiem tutaj na klip, klikamy normalizuj audio levels i ja to robię do minus 4,5 dB. Oczywiście każdy musi dobrać to do własnego audio, do tego co ma nagrane. Ewentualnie, jeżeli nie chcecie normalizować, to możecie także kliknąć na klip, a następnie z inspektora wybrać sobie zakładkę audio i tutaj odpowiednio podgłośnić cały klip według uznania. I tak jak widzicie, cały klip przy normalizacji do minus 4,5 dB podgłośnił się o 8,4 u mnie. No i następnie, jak mam znormalizowane, odpowiednio podgłośnione wszystkie ścieżki audio, przechodzę do zakładki Fairylight i tutaj, tak jak widzicie, także są klipy audio pokazane w taki sam sposób, jak w zakładce Edit były. Warto sobie oczywiście rozszerzyć tą ścieżkę, nad którą aktualnie będziemy pracować, w tym przypadku Audio 1. I na początku zmieniam kolejność order, ponieważ chcę, żeby w pierwszej kolejności działał filtr FX, w tym przypadku filtr Noise Reduction, ponieważ przed jakąkolwiek obróbką i poprawą dźwięku chcę uzyskać możliwie jak najlepszy czysty sygnał. Następnie chcę, żeby zadziałał equalizer, którym zniweluję nieprzyjemnie brzmiące częstotliwości w moim głosie, a na końcu procesor dynamiczny, jak kompresor, który ewentualnie będę dodawał, żeby skompresować zbyt głośne partie nagrania i wyrównać dźwięk. Teraz pora wyczyścić nagranie z szumu. Klikam plusem, a następnie wybieram Restoration, Fairlight FX, i wybieram filtr Noise Reduction. I pojawia nam się nowe okienko i najprościej, jeżeli nie chcecie zbyt dużo kombinować, polecam Wam skorzystać z dwóch sposobów. Po pierwsze, możecie wcisnąć Auto Speech Mode i wtedy program sam wykryje i zredukuje szum. I działa to całkiem dobrze i myślę, że sprawdzi się naprawdę w wielu przypadkach. Można także zaznaczyć opcję Manual, kliknąć przycisk Learn i następnie musimy odtworzyć z naszego nagrania kawałek, w którym nic nie mówimy do mikrofonu. Wtedy jest nagrany tylko szum, tak jak słyszeliście. Dzięki temu na podstawie tej próbki DaVinci ustawia sam filtr redukcji szumu i są to dwie opcje, których ja najczęściej używam. Proste w użyciu i efektywne w moich zastosowaniach. Oczywiście dla osób bardziej zaawansowanych mamy możliwość ustawienia wszystkich parametrów samemu. I w okienku mamy trzy sekcje: detekcja, wygładzanie, a także wyjście. Pierwszym pokrętłem threshold ustawiamy stosunek poziomu dźwięku do szumu, przy którym filtr zaczyna działać. Jest to ważny parametr, ponieważ podczas nagrywania mamy dwa oddzielne elementy rejestrowanego dźwięku. Sygnał, który chcemy docelowo zarejestrować, oraz szum, czyli wszystkie niechciane dźwięki. Zarówno te wychwytywane przez nasz mikrofon, jak i szum otoczenia. Oraz ten szum, który powstaje przez niedoskonałości sprzętu nagrywającego. Idealnie jest, jeżeli mamy mocny, wyrazisty sygnał i niski poziom szumu. Drugie pokrętło atak, czyli jak szybko lub jak wolno ma reagować filtr, kiedy wykryje szum. Tutaj w zasadzie zostawiam na ustawieniach standardowych najczęściej, ale zasada jest taka, że jeżeli nasz szum ma zmienny poziom, dobrze jest ustawić szybszą reakcję filtra. Natomiast jeżeli to stały poziom, można ustawić wolniejszą. Następnie mamy pokrętło Sensitivity,
czułość, z jaką ma działać filtr odszumiający. Obok jest ratio, czyli współczynnik, który kontroluje czas ataku sygnału w stosunku do czasu ataku profilu szumu. Obok mamy sekcję smoothing, czyli wygładzanie częstotliwości, czyli możemy poszerzyć lub zawęzić działanie naszego filtra, a na końcu sekcji mamy dry wet, czyli na ile mocno ma działać cały filtr i ja to porównuję do Photoshopa, do opcji opacity, czyli krycie. Na ile mocno ma działać filtr na dany klip. I na końcu mamy pokrętło level, które jest pomocne, bo czasem zdarza się, że następuje ściszenie dźwięku po tym, jak zastosujemy odszumienie. Dlatego tutaj możemy podnieść głośność i ustawić ją do poziomu, który był na początku. A więc mamy już odszumiony materiał, teraz czas na equalizer. Klikamy tutaj, otwiera nam się okno equalizera i tym narzędziem możemy precyzyjnie znaleźć i wyciąć na różnych częstotliwościach niedoskonałości nagrania. Po lewej są częstotliwości niskie, natomiast po prawej mamy częstotliwości wysokie. Na początku zaznaczam band 1, klikam i w tym momencie włączył się filtr górnoprzepustowy, czyli wszystkie częstotliwości powyżej danego tego ustawienia tutaj tym pokrętłem, które będę robił, będzie przepuszczało w nagraniu, a wszystko poniżej będzie wycinało. I ustawiam tutaj częstotliwości w zależności od mojego nagrania i w zależności od głosu, ponieważ musicie wiedzieć, że wszystkie te ustawienia będziecie robić w zależności od waszego sprzętu, od waszego głosu i tego, jak chcecie, żeby wasze nagranie brzmiało. Ja ustawiam tutaj częstotliwości na około 60 do 80 Hz. I poniżej tej wartości, czyli 80 Hz, nie znajdują się najczęściej żadne potrzebne informacje z naszego głosu, a często pojawia się tam zbędny, niskoczęstotliwościowy szum, na przykład z klimatyzatora czy wentylatora. Następnie włączam filtr dolnoprzepustowy band 6 i ustawiam go na 18 kHz. Powyżej tej częstotliwości także nie ma istotnych informacji z naszego głosu, więc warto je usunąć. I tutaj z kolei działa filtr dolnoprzepustowy, czyli wszystkie częstotliwości poniżej 18 kHz są przepuszczane, natomiast odcinane są wszystkie częstotliwości powyżej 18 kHz. Teraz to, co będę robił, to czas na pozbycie się szorstkości z mojego głosu. Szorstkie brzmienie w głosie to takie, które wywołuje u nas nieprzyjemne odczucia. I oczywiście to, jak chcecie brzmieć, to, co będziemy w tym momencie robić, pamiętajcie o tym, żeby dostosowywać do waszego głosu i do tego, jak chcecie brzmieć w waszym nagraniu. To jest kwestia bardzo indywidualna. I wszystkie rzeczy, które sami będziecie robić, warto oczywiście odsłuchiwać na dobrych słuchawkach, ewentualnie na dobrych głośnikach waszego komputera. Teraz pokażę wam metodę, jak takie brzmienie wykryć i zredukować. Mamy w equalizerze niewykorzystane 4 bandy, czyli 4 zakresy, którymi możemy szukać tych niedoskonałości w naszym głosie. Teraz przykładowo zajmę się zakresem 4 i w okolicach 600 Hz do 4000 Hz będę szukał pierwszych nieprzyjemnych częstotliwości. I robię to w ten sposób, że na początku podbijam gain na plus, załóżmy 15 i drugim pokrętłem Q-faktor, czyli dobrocią filtra lub jak ja sobie to tłumaczę zakresem, ustawiam zakres na bardzo wąski. Najczęściej korzystam właśnie z takiego ustawienia, dzięki czemu tutaj, tak jak widzicie, powstał taki szpic, który będzie mi służył do tego, żeby bardzo precyzyjnie nasłuchiwać dane pasmo częstotliwości. Przesuwając znacznik, muszę odnaleźć miejsca, gdzie mój głos staje się oczywiście w jakimś sensie dla mnie nieprzyjemny, szorstki, nienaturalny lub na przykład syczący. I może to oczywiście chwilę zająć, szczególnie jeśli robi się to pierwszy raz, także się nie zrażajcie, ponieważ ja jak uczyłem się tej metody, to naprawdę było mi ciężko znaleźć te momenty, kiedy po prostu robiło się nieprzyjemnie. Czasem jest łatwiej, czasem trudniej, ale w miarę jak będziecie często to robić, to po prostu w miarę doświadczenia będziecie także szybciej znajdowali te punkty i będziecie wiedzieli, na co zwrócić uwagę. Odkąd przed ponad 5 stuleciami Gutenberg skonstruował nowoczesną prasę drukarską, dzięki czemu wszelkiego rodzaju publikacje stały się tańsze i I tak jak słyszeliście, znalazłem taką nieprzyjemnie brzmiącą częstotliwość w okolicach 1000 Hz, 1200 Hz i w tym momencie to, co muszę zrobić, to osłabić po prostu tą częstotliwość i gain zmieniam na przykład na minus 7 dB. I teraz wystarczy, że cofnę sobie nagranie i odtworzę powtórnie, sprawdzając, czy to pomogło. Gutenberg skonstruował nowoczesną prasę drukarską, dzięki czemu wszelkiego rodzaju
Oczywiście zakres, czyli Q-faktor, mogę sobie delikatnie poszerzyć, także ta zmiana będzie obejmowała także inne częstotliwości. Ale tak jak słyszycie, są też inne rzeczy, które mnie drażnią, szczególnie dużo jest sybilantów w moim głosie i je też za chwilkę będę usuwał tą samą metodą. A więc biorę sobie kolejną częstotliwość, w tym przypadku band 5, zmieniam tutaj rodzaj zakresu na taki i następnie podbijam gaina znowu do plus około 15, zawężam zakres, Q-faktor i w tym momencie znowu odtwarzam mój klip i szukam znowu tej częstotliwości, która brzydko brzmi. Przed 5 stuleciami Gutenberg skonstruował nowoczesną prasę drukarską. Nie wiem, czy słyszeliście to syczenie. Tutaj pojawiło się w okolicach 6000 kHz, 6000, może 7 nawet tysięcy kHz i w tym momencie zniwelujemy to sobie. Znowu gain na -7. Oczywiście te zmiany warto robić bardzo delikatnie i sprawdzać, przesłuchiwać kilkukrotnie swój klip, czy nie przesadziliśmy ze zmianami. I w tym momencie delikatnie jeszcze rozszerzę sobie zakres działania tego podcięcia tutaj. No i odtwórzmy sobie ponownie. Ponad 5 stuleciami Gutenberg skonstruował nowoczesną prasę drukarską, dzięki czemu wszelkiego rodzaju publikacje stały się tańsze i powszechniej osiągalne. Żaden inny wynalazek nie zrewolucjonizował dostępu. Słuchajcie, jest bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Teraz czas na band 3. Wykorzystamy sobie ten zakres, znowu gain plus 15, zakres i szukamy, czy tutaj gdzieś w tych częstotliwościach są inne nieprzyjemne dźwięki. Cofamy nagranie. Odkąd przed ponad 5 stuleciami Gutenberg skonstruował nowoczesną prasę drukarską, dzięki czemu wszelkiego rodzaju publikacje stały się tańsze i powszechniej osiągalne. Tutaj słyszę taką studnię, także to sobie też obniżę do -7. Troszkę poszerzę zakres, cofnę i jeszcze raz przesłucham. Prasę drukarską, dzięki czemu wszelkiego rodzaju publikacje stały się tańsze i powszechniej osiągalne. Żaden inny. Super. Teraz dodam troszkę basu, wykorzystam do tego band 2 i tutaj z doświadczenia wiem, że bardzo dobrze tutaj w okolicach 120-130 Hz mogę sobie delikatnie podbić ten zakres, co po prostu daje taki pełniejszy dźwięk. Posłuchajmy. Drukarską, dzięki czemu wszelkiego rodzaju publikacje stały się Oczywiście także możecie włączyć i wyłączyć każdy z tych zakresów, sprawdzając, jak to nagranie brzmi z włączonym i wyłączonym efektem. tańsze i powszechniej osiągalne. Żaden inny wynalazek nie zrewolucjonizował dostępu do informacji w takim stopniu, jak wyszukiwarka Google. Dobra. I w tym momencie powiem wam, bym zostawił. I podsumowując, od 0 do około 60 lub 80 Hz to pasmo całkowicie wycinam. Od 60 do 200 Hz tutaj koryguję, jeżeli chcę brzmieć bardziej lub mniej basowo. Jeżeli zbytnio wzmocnię ten zakres, może się zdarzyć, że będzie słychać dudnienie. I w drugą stronę, jeśli za bardzo osłabię mój głos, robi się on cienki. Także w tym zakresie może pojawić się dudnienie powstałe od nagrywania w małej przestrzeni. I żeby ocieplić głos i zrobić go gładszym w okolicach 120-130 Hz, szukam miejsca, żeby dodać troszkę basowego brzmienia mojemu głosowi. Podnoszę tam częstotliwości o około 5 dB. I jest to wartość dla mojego głosu. Kobiety z racji, że na przykład mają wyższy głos, mogą sprawdzić częstotliwości w okolicach 150-200 Hz. W zakresie 200 Hz do 4 kHz szukam niedoskonałości na różnych zakresach częstotliwości i staram się je tylko delikatnie osłabiać tą metodą, którą przed chwilą wam pokazałem. W okolicach 500 Hz do 1000 Hz może pojawić się efekt, jak gdybyśmy mówili z pudełka. W okolicach 1000 Hz do 4500 Hz może pojawić się efekt nosowości w naszym głosie lub nieprzyjemny, chrapliwy dźwięk. Jeżeli w nagraniu mój głos jest zbyt syczący i ostry, to takie nieprzyjemne częstotliwości odnajduję w zakresie od 4000 Hz do 8000 Hz. Jeżeli znajdę te częstotliwości, mogę je osłabić w equalizerze, tak jak wam pokazałem, ale jest także dostępny osobny filtr DSR. I żeby dodać ten filtr, klikam plusikiem, następnie Restoration, Fairlight Effects i klikam DSR. Pojawia nam się nowe okienko i tutaj, żeby odnaleźć te syczące częstotliwości, klikam Listen to ES Only, ustawiam amount na 50% i zmieniam częstotliwości do momentu, kiedy napotkam na miejsce, które mocno syczy. Przed ponad 5 stuleciami Gutenberg skonstruował nowoczesną prasę drukarską.
dzięki czemu wszelkiego rodzaju publikacje stały się tańsze i powszechniej osiągalne. Żaden inny wynalazek nie zrewolucjonizował dostępu do informacji w takim stopniu jak wyszukiwarka Google. Ze swym kolorowym dziecinnym logo. Dobra, jeżeli znalazłem, wystarczy, że odklikuję i w tym momencie DSR już działa. I wracając jeszcze do equalizera, jeżeli chodzi o częstotliwości powyżej 8 kHz do 18 kHz, zauważyłem, że wolę ich nie podgłaśniać, dlatego że uzyskuje zbyt szorstki dźwięk i jasny i to mi się nie podoba. Ale to dla niektórych osób może być pasmo, w którym mogą podjaśnić swój głos i zachęcam do eksperymentowania z własnym głosem i z własnymi nagraniami. Trzeba pamiętać tylko o tym, że ustawienie equalizera trzeba dostosować do własnego unikatowego głosu, sprzętu, setupu i pomieszczenia, w którym się nagrywa. I nie ma w equalizerze najlepszych ustawień. Wszystko trzeba przetestować. Teraz ostatnia rzecz, którą czasem stosuję nagrywając swoje filmy i jest to kompresor. Klikamy sobie tutaj, uruchamia się nam okienko, zaznaczamy kompresor, który jest tutaj. I kompresor ma za zadanie ściszyć zbyt głośne momenty w nagraniu. I trzeba zrozumieć, że kompresor redukuje dźwięk wtedy, kiedy ten przekracza zadany przez nas poziom, czyli threshold. Kompresor wyrównuje ogólną różnicę poziomu dźwięku, dzięki czemu dźwięk w filmie brzmi pełniej i jest milszy dla ucha. To jest jak z sytuacją, kiedy ogląda się serial w telewizji i nagle wchodzi dużo głośniejszy blok reklamowy. Bierzemy pilota, czyli nasz kompresor i ściszamy go. I po reklamach oczywiście musimy podgłośnić go znowu do tego poziomu sprzed właśnie reklamy. I sposób, w jaki robi to pilot, czyli nasz kompresor, ustawiamy w tym okienku właśnie. I najważniejsze to ustalić ten próg, od którego sygnał jest ściszany. Kompresorowi trzeba powiedzieć, od którego poziomu dźwięku ma on zredukować głośność naszego sygnału. I robi to pokrętło threshold. Tak jak widzicie, tutaj po lewej stronie mamy poziom wejściowy. Tym pokrętłem mogę regulować próg, przy którym sygnał będzie redukowany. A następnie ustalam, o ile ma być zmniejszony ten poziom powyżej progu i do tego służy mi pokrętło ratio. I tutaj najczęściej ustawiam pokrętło od 2:1 do 4:1. Także jeżeli przykładowo mam ustawione ratio na 2:1, mówimy tutaj, że każdy 1 dB powyżej danego progu jest dzielony przez 2. I pod spodem mamy 3 pokrętła, które zazwyczaj zostawiam na ustawieniach standardowych lub tylko delikatnie koryguję. A tak określa, jak szybko kompresor zaczyna działać po tym, jak dźwięk przekroczy ustalony próg. Pokrętło hold obok niego oznacza, jak długo ma być włączony kompresor po tym, jak sygnał spadł poniżej ustalonego progu i nie ma potrzeby kompresować dźwięku. Natomiast trzecie pokrętło release, czyli jak szybko kompresor ma być wyłączony po tym, jak poziom dźwięku spadnie poniżej ustalonego progu. I można to porównać do szybkości zanikania danego efektu. W czasie kompresji oczywiście dochodzi do ściszenia tych najgłośniejszych miejsc, dlatego po kompresji warto powrócić do tego samego poziomu, jak był przed zastosowaniem kompresora. I do tego służy mi suwak Makeup Gain i tutaj najczęściej te wartości, które ustawiam, to od 3 do plus 5 dB, a następnie włączam nagranie i porównuję, włączając i wyłączając kompresor, czy poziom dźwięku jest taki sam. Codziennie Google zmieniło sposób zdobywania informacji i docierania do wiadomości. Przenikając tkankę życia codziennego z dnia na Warto sprawdzić oczywiście, jak brzmi nagranie przed obróbką, a jak po. I żeby to zrobić, w każdym z tych okienek mamy suwak i nimi możecie włączać i wyłączać efekty w czasie, kiedy odtwarzacie film. Odkąd przed ponad 5 stuleciami Gutenberg skonstruował nowoczesną prasę drukarską, dzięki czemu wszelkiego rodzaju publikacje stały się tańsze i powszechniej osiągalne, żaden inny wynalazek nie zrewolucjonizował dostępu do informacji w takim stopniu jak wyszukiwarka Google. Ze swym kolorowym dziecinnym logo na białym tle, potrafiąc zadziwiająco szybko generować adekwatne odpowiedzi na miliony pytań zadawanych codziennie, Google zmieniło sposób zdobywania informacji i docierania do wiadomości. Przenikając tkankę życia codziennego, z dnia na dzień stało się niezbędne. Miliony ludzi używają Google każdego dnia w ponad 100 językach i postrzega się je jako tożsame z samym internetem. Głód informacji jest zaspokajany przez googlowanie w komputerze lub telefonie komórkowym. Wiele osób nie wyobraża już sobie życia bez owych zdobyczy ostatniej dekady.
Google niestraszne są różnice kulturowe czy bariery językowe. Prostota działania serwisu oraz jego fantastyczne możliwości zaskarbiły sobie sympatię i zaufanie mieszkańców całego globu. Od ekspertów z dziedziny informatyki po komputerowych nowicjuszy. Dla nich wszystkich wyszukiwarka ta stała się poniekąd rozszerzeniem ich własnego mózgu. Na dobre zagościła w ich domach i miejscach pracy, stając się jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek na świecie. To niezwykłe osiągnięcie młodej wiekiem firmy, która nie wydała ani centa na reklamę. Okej, no i tak brzmi gotowe nagranie. Oczywiście ustawienia wszystkich efektów i filtrów trzeba dostosować do własnego głosu, sprzętu i setupu, jednak jeżeli używacie tego samego setupu do wszystkich swoich filmów, to można te ustawienia zapisać w formie presetu i kopiować je później jednym kliknięciem do innych filmów. Dlatego po lewej pokazał Ci się film z poradnikiem, jak można to zrobić, natomiast po prawej masz drugą część tego filmu, w której pokażę, jak poprawiłem dźwięk w pozostałych mikrofonach, które pokazywałem na początku.